Serdecznie zapraszam do odcinka 8 playlisty Jak to działa pod tytułem Historyczne dylematy. W poprzednim odcinku 7 Zabłąkane rakiety opowiedziałem o tajemniczej pladze rakiet nawiedzających ostatnio nasze małe imperium. W tym odcinku opowiem o mojej wizji postrzegania rzeczywistości na podstawie interpretacji wydarzeń historycznych. Na początek parę uwag dotyczących historii. Krótko mówiąc, istnieją dwa typy historii opisujących te same zdarzenia. Pierwsza historia, tak zwana poprawna politycznie, jest zgodna z polityką rządzących. Jest to historia propagandowa, stosowana w nauczaniu, której pozycje książkowe, jak i autorzy są powszechnie znane i rekomendowane. W historii tej eksponuje się tylko wydarzenia tłumaczące oficjalną historyczną narrację, natomiast ukrywa się fakty będące niewygodne dla elit rządzących. Okazuje się jednak, że nawet w tej przesianej jak przez sito historii zdarzają się grudki złota, ziarnka prawdy, które może dostrzec tylko wytrawne oko poszukiwacza prawdy. No cóż, powodem tych zaniedbań ze strony historyków propagandzistów jest często niezachwiana wiara, że nikt tego nie dostrzeże, a jeśli nawet, to nie będzie w stanie poprawnie tego zinterpretować. Machina tworząca naszą historię działa od dziesiątków, a nawet setek lat nieprzerwanie i jej głównym celem jest nie tylko ukrycie niewygodnych faktów, ale również zniechęcenie nas, obywateli, do jej penetracji i szukania odpowiedzi, dlaczego nasz świat tak działa. Jak sięgam pamięcią do szkolnych lat, nigdy nie lubiłem historii, co odbijało się na moich ocenach. I sądzę, że spowodowane to było zarówno treścią, jak i sposobami jej przekazywania. Mnóstwo niepotrzebnych dat do zapamiętania, nieistotne, niepowiązane ze sobą szczegóły nie wnosiły żadnych treści poznawczych. Również narzucenie jedynej słusznej interpretacji faktów historycznych nie stanowiło zachęty do nauki tego przedmiotu. Faktem jest, że historia poprawna politycznie zmienia się często ze zmianą ekipy rządzącej. Dawne podręczniki historii, uważane kiedyś za ikony i białe kruki, stają się nagle nieaktualne i błędne. W ich miejsce wprowadzane są odgórnie nowe, te poprawne politycznie. Jak to możliwe? Przecież prawda jest jedna, a tu mamy kilka gotowych wersji tych samych zdarzeń i jeszcze twierdzi się, że istnieje więcej jej odcieni. Wystarczy posłuchać ostatnich wypowiedzi żon Kamińskiego i Wąsika, żeby zrozumieć, jak w prosty sposób, mając w garści media publiczne, można manipulować faktami i w jaki sposób uczynić siebie i łajdaków bohaterami. Dlatego też nie zachęcam do studiowania historii poprawnej politycznie, gdyż kieruje nas tendencyjnie w miejsca, gdzie prawdy nie ma i tam nie znajdziemy odpowiedzi na pytania, dlaczego tak wygląda nasza rzeczywistość. Polecam natomiast tę drugą, niepoprawną politycznie, często niepopularną i to niekoniecznie z powodu jej treści, ale z powodu jej niezgodności z aktualną rządową narracją. Wyobraźcie sobie, że jesteście na targu i chcecie kupić jabłka. Instynktownie wybieramy te największe, najpiękniejsze, bez żadnej skazy, chociaż doskonale wiemy, że te najzdrowsze, bez pestycydów czy chemii, to akurat te mniejsze, niepozorne, często z robaczkami. Nawet jeśli podświadomie czujemy, że coś nie tak z naszym wyborem, to zwycięża w nas przyzwyczajenie, pajane od pokoleń.
A może te przyzwyczajenia są wynikiem manipulacji dokonywanej codziennie poprzez reklamy? Reklamy pokazujące piękne, wręcz idealne towary, których piękno jest całkowicie złudne, iluzoryczne i niestety często bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. No cóż, iluzja i piękno, czy prawda i zdrowie, oto wybory, które często każdy z nas sam musi dokonać. Z historią jest podobnie i żeby ją zrozumieć, nie należy szukać wielkich zwycięstw i sromotnych porażek. Nie zasypywać się stosami nieistotnych szczegółów i błyskotliwymi analizami rzekomych autorytetów historycznych. Należy dążyć do szukania odpowiedzi na istotne pytania dotyczące naszej rzeczywistości, jak na przykład: dlaczego tak, a nie inaczej wygląda nasza rzeczywistość? Co wpłynęło na jej kształt? Jakie zdarzenia i dlaczego wpływają bezpośrednio na nasze życie? Na te pytania będę starał się odpowiadać w zamazanych obrazach Historia a rzeczywistość. Zachęcam Państwa do krytycznego spojrzenia, szczególnie na informacje pochodzące z mediów publicznych, bo to media są narzędziami propagandowymi naszych marionetek i pokażą Wam tylko to, co chcielibyście zobaczyć, oraz to, co jest zgodne z ich narracją, będącą przekazem ich lalkarzy. Pokażą Wam piękno, dobrobyt, krainę mlekiem i miodem płynącą, ale ukryją swoje plany i fakty, które chociaż prawdziwe, nie są wygodne dla wizerunku naszych dobroczyńców przez nich tworzonego. To prawda, że nadciągają ciemne chmury nad nasz biedny kraj, szczególnie ze strony Unii Europejskiej i jej szkodliwych traktatów, podpisywanych z ochotą przez nasze marionetki. Ale może nadszedł czas, żeby zadać pytanie, czy i kiedy tak naprawdę zaświeciło nad nami słońce? Czy te pozorne zwycięstwa rzekomej demokracji i pozornej sprawiedliwości nie są tylko zwiewnymi iluzjami świata pokazywanego nam od ponad 30 lat na szklanym czy LCD ekranie? Tymi pytaniami do przemyślenia zakończę odcinek 8, w którym przedstawiłem moje spostrzeżenia dotyczące historii, i zapraszam do kolejnego odcinka 9 pod tytułem Ten Pan płaci.